Ponieważ przy ostatnim odcinku Battle for the Pacific pojawiły się pewne przypuszczenia, że gram na piracie, bądź też dlaczego gra u wszystkich innych działa dobrze, a nie działa dobrze u mnie, chciałbym nadmienić, że nie mam pirata, mam oryginalną wersję i ta wersja, którą ja posiadam, jest właśnie tą grą popsutą. Pierwsza partia tych gier, bardzo niewielka, została wydana i ona była zepsuta. Gra została wycofana z rynku, niemniej jednak parę sztuk po świecie krąży właśnie tej wersji zepsutej. Gameplaye, które oglądaliście z Xboxa czy z PlayStation 2 działają poprawnie, natomiast jedyną wersją zepsutą jest wersja na PC i zajęło mi naprawdę mnóstwo czasu, żeby tą grę zdobyć. Druga rzecz, bardziej przyjemna. Dziękuję Pawłowi Muszyńskiemu za opłatę, za DLC i obejrzenie całego odcinka. Jesteś jedyną osobą, która legalnie mogła odcinek Battle for the Pacific obejrzeć. Cała reszta to oczywiście wstrętni piraci. To tyle. Ktoś podarował czas, wszystko to co masz już za sobą, całe życie od nowa, całe życie jako ta sama osoba. Co byś wybrał? Co byś wybrał, człowieku? Stojąc znów przy oknie, wiesz, cofam się wstecz tam gdzie jeszcze jako młody gnojek nie wiedziałem na czym stoję. Świat odbierał podwoja jak gdzieś tam. Wiedźmin, Wiedźmin, Wiedźmin. Nie zesrajcie się już z tym Wiedźminem. Są inne gry, w których też się macha szabelką, które też są osadzone w naszych polskich historycznych czasach, a do tego są darmowe. Skarb Sobieskiego to gra, w której coś nie pykło. Właściwie, kurwa, to nic tam nie pykło. Zapraszam. Według opisu na stronie, Skarb Sobieskiego to unikalne połączenie gry komputerowej i larpa. Mnie wydaje się, że to unikalne połączenie gówna i gówna. Sam tytuł ma promować szlak Sobieskiego, co jest zacną inicjatywą, ale wierz mi, że prędzej cię trafi szlag, niż wyruszysz na szlak. Jeśli jednak ci się to zdarzy, to pamiętaj przynajmniej o skrzynce Sobieskiej. Inaczej nie dasz kurwa rady. Grę współfinansowała Szwajcaria, kraj serów i zegarków, którzy to postanowili sypnąć frankami szwajcarskimi na powstanie tej wiekopomnej produkcji. Czy wiesz, jakie studio podjęło się tego karkołomnego zadania? Calaris. A czy wiesz, z czego słyną? Dam ci krótką podpowiedź. No, to ja już nie wiem, czy chcę grać w tą grę. Gra wita nas prerenderowanym intrem wykonanym przez koło gospodyń wiejskich w Kutasowicach Dolnych. W tym pięknym filmie widzimy jakieś postacie, które gadają do siebie, a ich rozmowa nie ma zbytnio ani sensu, ani większego znaczenia. Na uwagę zasługują fantastyczne protezy rąk postaci oraz umiejętnie dobrane głosy, wśród których prym wiedzie pan Wiesio, odstawiacz wózków spod Lidla, który brawurowo wcielił się w postać Korybuta Wiśniowieckiego. Tości wygłaszać, jeno by solucję jakową znaleźć. Nie bez znaczenia jest bezbłędna animacja postaci, którą tylko bogate w detal rendery potrafią ukazać w tak wykurwistym majestacie. Ucztę czarnopiórcom zostać. Z 4 dostępnych postaci wybieram Łysego i od razu gra rzuca mnie w zamek Olesko. Nasz bohater jest bezimienny i chciałbym coś powiedzieć o nim więcej, ale opis na stronie tej zacnej produkcji wygląda tak. Zasadniczo nazywać Łysego możemy Chorąży. Autorzy nie mieli zbytnio pomysłu na imię, więc ja nazwałem go Łysa Spierdolina Chorąży. Ale wy możecie dobrać własne imiona. To super zabawa. Pierwsze ukazanie gry nie zapowiada tragedii. To uczucie pozostanie, dopóki nie ruszysz się naszym Łysym Spierdolinem, bo wtedy zaczynają się jaja. Postać ubrana w specjalne kamasze, które umożliwiają pływanie nad powierzchnią, ale mają też inne zajebiste moce, o których jakiś tam wiedźmin, wieśniak z Rivi mógłby jedynie pomarzyć. Oto podczas trzymania klawiszy W i A lub D, czyli próbie pójścia na skos, uruchamia się slow-mo. Ale tylko u naszego bohatera. Wszyscy popierdalają normalnie, ale nasz chorąży śmiga w bullet time, jak jakiś Max Payne. Naciśnięcie klawisza S, czyli chód do tyłu, wzbudza salwy śmiechów u nieprzygotowanych na to graczy. Oczywiście już w pierwszej lokacji autorzy spierdolili wszystko, co się dało i pomiędzy teksturami mamy jakieś gówno, które układa się w nawet ciekawe wzorki podczas ruszania myszą. No i na koniec skok.
Nasz bohater umie skakać, jak jakiś zmutowany kangur. Skacze na prostych nogach, a skokowi towarzyszą odgłosy tupania. Chciałbym, abyśmy teraz w jednym momencie zrobili facepalm. Niech będzie to najgłośniejszy zsynchronizowany facepalm na świecie. 3, 4. Autorzy starali się oddać jakoś ten zamek Olesko, ale coś nie pykło. Płaskie tekstury imitujące obiekty, pamiętam jeszcze z lat 90. i chyba kurwa w tej grze nie powinny się znajdować. No ale niestety są. Na środku zamczyska stoi pajac w czerwonym kubraku. On też daje nam zadania na kolejne misje. I tutaj dochodzimy do kolejnej ciekawej rzeczy w tej końskiej spierdolinie. Mianowicie dialogi. Chorąży ma tyle w głosie emocji, co pani Wiesława handlująca korniszonami na rynku. Autorzy litościwie w nawiasach napisali, jakie emocje towarzyszą wypowiadanej kwestii. A może po prostu nie ujebali tego ze scenariusza i czytanie tych przezabawnych komentarzy sprawi, że nie raz buzia się uśmiechnie, a głowa zacznie sama napierdalać o blat stołu, chcąc wyrzucić wspomnienie o tym zjebanym badziewiu. Misje są różne. Jedne polegają na usiekaniu wszystkich, inne polegają na usiekaniu wszystkich. A jeszcze inne, pomimo że trzeba coś zrobić, to i tak musisz usiekać wszystkich. Trafiasz do określonej miejscówki, chorąży wyjmuje szabelkę. Zapytasz, na pewno walki nie zjebali. No nie mogli tego zjebać. Na 100 lanie się szablami jest lepsze niż w Wiedźminie 3. No to powiem wam, że no, kurwa nie jest. Jest to ponownie spierdolone po całej linii. Chorąży w trybie walki biega, jakby nawalił się panamskim koksem. Na naszej drodze stają jakieś patafiany i zaczyna się szermierka. Zasadniczo nie wiadomo, co wpływa na to, czy przeciwnikowi odbierzemy energię, czy nie. Nie wiadomo, czy trafiasz, czy nie. Ani dlaczego trafia cię przeciwnik. To trochę jak granie ślepego w Diablo. No niby słyszy, że coś się dzieje, ale chuja nie ma pojęcia, co się dzieje. Gdy pokonujesz wroga, upada on w przecudnym przedśmiertnym piruecie. Chorąży to nie pizda, więc ma też samopał, czyli jednostrzałowy karabin, którego celność jest również całkowicie losowa. Raz zabijesz kogoś od razu, a raz nie odbierzesz mu ani piksela energii. Bez znaczenia jest odległość, z jakiej strzelasz. Animacja przeładowywania to jedna z tych animacji, które mogę oglądać bez końca. Więc popierdalasz sobie po miejscówce, siekasz patafianów, strzelasz i nad wyraz często zaglądasz w miejsca poza planszę, ponieważ autorzy niezbyt rozgarnięte szympansy dodali możliwość znacznego oddalenia widoku, przez co nie ma problemu, aby zobaczyć, co jest tam, gdzie nic nie ma. I po kiego chuja to zrobicie, zapytacie? Nie mam zielonego pojęcia, odpowiem. Po ukończonej misji wracasz do zamku, znów pierdolenie, od którego uszy więdną i kolejna miejscówka i kolejna misja. I tutaj dobiłem do betonowej ściany, w przenośni i dosłownie, gdyż misji nie dało się kontynuować. Zamknięte drzwi były nieczułe na moje wymyślne bluzgi i wygrażanie. Początkowo pomyślałem, no i chuj, bombki strzelił, ale miałem jeszcze jedną możliwość. Coś, czego nie chciałem robić, ale nie miałem wyjścia. Zbierając w sobie całą moc nagromadzonej chujowizny, udało mi się wyjść poza grę. Byłem na ziemi niczyjej. Tutaj się działy rzeczy, o których programistom tej gry się nie śniły. Choć myślę, że programista tej chujni to z programowaniem miał tyle wspólnego, co ja z uczestnictwem w MMA. Dzięki tej dość prostej w wykonaniu sztuczce udało mi się przejść ten pojebany poziom. A w następnym... No i dochodzimy do poziomu, przy którym Wiedźmin może nakryć się swoimi wiedźmińskimi obsranymi kaloszami. Ogromny teren, wokoło fioletowa trawa, czarne chmury na horyzoncie. Nawet cykl dnia i nocy się pojawił jak Cycyriany na koncercie. Szalona połać terenu, po którym można popierdalać, wyprowadziła mnie i tak z poważnie rozchwianej równowagi. A warto zauważyć, że czasami część trawy jest podświetlona na biało i chuja nie wiem czemu. W opisie tej zacnej gierki nikt o tym nie wspomina. W desperacji, klikając jak szalony klawiaturnik we wszystkie klawisze po kolei, znajduję klawisz C i mamy tutaj coś takiego. Co to ma do chuja pana być? Chorąży zamienia się w płastugę? Czy jak, kurwa? Dlaczego mam możliwość uruchamiania tego gówna? Co to znaczy? Jeszcze klawisz Q. Daje nam jakieś napisy zjeżdżające w dół.
Czy jedno i z drugim się jakoś łączy? Czy ma to jakiś sens? Czy jestem pojebem, że doszukuję się sensu tam, gdzie zawiodły pokraczne łby producentów? Kolejny poziom niestety był dla mnie ostatnim, ale po kolei. Misja na cmentarzu. Ponieważ boczna dróżka przy rzeczce zachęcała do penetracji, postanowiłem tam się udać. Nic mnie nie zatrzymywało i doszedłem do końca świata. Niestety powrót z końca świata okazał się niemożliwy. Przez chwilę podziwiałem kunszt dewelopera, jak pięknie umie łączyć modele, ale niewidzialna ściana nie chciała mnie puścić, aby powrócić na właściwy tor. Próbowałem wyjść poza grę. Ni chuj. Postanowiłem popływać. Widzieliście, jak pływa Wiedźmin? Żenada, co? Chorąży, skurwielin, ten to dopiero pływa. Niestety, chuj to dało. Ściana pozostała niewzruszona. Próbowałem skakać, bo chorąży, jak jakiś pstrąg, potrafi wyjebać z wody na parę metrów. Ale nic. Niestety tutaj moja przygoda się kończy. Ale może któreś z was da radę przejść dalej? Nasuwa się mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy ktoś to kurwa tetował? Każdy, kto przyłożył łapska do tego chujstwa, powinien zapierdalać galerą podczas potopu szwedzkiego. Nie chce mi się wierzyć, że Szwajcarzy chcieli przyłożyć do tego swoje śmierdzące od sera precyzyjne łapska. Co oni na to? Jaki był motyw powstania tej gry? No kurwa, ktoś może mi to wyjaśnić? Ja rozumiem, że to kurwa za darmo, ale ktoś to finansował. Kto? Kto to kurwa finansował? Szwajcarskie banki? Ja pierdolę, gra miała promować Polskę. Kurwa, Polskę! Jak wam nie wstyd przed światem? Nawet strona jest spierdolona. Na 8 screenów z gry 6 jest z intra. Intra, które jest i tak najbardziej chujogennym intrem świata. Co wy kurwa robicie z naszą historią? Powinno się was pod pręgierzem batorzyć za tego typu gówna. Szwajcarów rozgrzeszam, bo oni pewnie chuja wiedzieli, co robicie za ich pieniądze. Ale wy... wiosło w garść i zapierdalać na pokład, bo zaraz galera rusza.